Proszę Państwa, temat, z którym do Państwa jak zwykle przyjeżdżam, jest tematem historycznym i dzisiejszy temat wpisuje się w rok, który mamy, dlatego że mieliśmy 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, ale to Powstanie Warszawskie ma też bardzo mocny i bardzo ważny epizod lotniczy, o którym szeroko się nie mówi i chciałbym to dzisiaj przybliżyć. I chciałbym, aby taką konwencją, która przeprowadzi nas przez tę historię, była jedna z piosenek, którą śpiewali powstańcy warszawscy. Zaczęła się ona od słów, że 1 sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie stali Germańcy, po drugiej stronie chłopaki z AK. I chłopaki z AK byli świadomi tego, że ruszają do walki w taki sposób, że tylko co 10 z nich jest uzbrojony i że jeżeli to powstanie w ogóle ma mieć jakiekolwiek szanse, to musi być zaplanowana jakaś pomoc z zewnątrz. I śpiewali dalej, że w radiu generał Burr do Churchilla: ratuj, powiada brata Polaka, bo my już tutaj nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki z AK. I było kilka pomysłów, jak lotniczo wesprzeć powstanie warszawskie. Były pomysły mało realne, takie jak przebazowanie polskich dywizjonów z zachodu do Polski, jak bombardowanie niemieckich pozycji przez alianckie lotnictwo, jak to, z czym wiązała się ogromna nadzieja, czyli desant polskiej brygady spadochronowej na teren Warszawy, ale finalnie to, na czym stanęło, to były zrzuty, których dokonywały alianckie bombowce z pomocą dla powstańców warszawskich. Siły na zachodzie wyznaczyły do tego 5 jednostek lotniczych. Były to 2 dywizjony południowoafrykańskie, 2 dywizjony brytyjskiego RAF-u i polska eskadra specjalnego przeznaczenia, która również działała w ramach brytyjskiego RAF-u. Tutaj godło tej eskadry jest celowo z mojej strony takim anachronizmem, dlatego że później została ona dopiero przekształcona w 301 Dywizjon, który uzyskał, nadane mu było zaszczytne miano obrońców Warszawy. Operacja znana jest na zachodzie jako Warsaw Airlift albo Warsaw Concerto. Oczywiście w momencie, w którym dowódcy tych dywizjonów dowiedzieli się o tym, co ich czeka, to w pewnym sensie postawili opór, dlatego że zwłaszcza te dywizjony południowoafrykańskie, one się składały z lotników, którzy byli ochotnikami i dzisiaj nawet w Polsce czasami się tak wspomina, że oni byli ochotnikami, żeby lecieć z pomocą dla Warszawy, ale nie do końca. Oni byli ochotnikami, bo w swoim kraju odległym o 10 000 kilometrów od Polski zgłosili się do dywizjonów bombowych. Natomiast to, że te dywizjony były skierowane później nad Warszawę do niemalże samobójczych misji, no to już było coś, o co nikt ich nie pytał. Sam Churchill nie ukrywał tego, że celem tych misji jest political future, czyli przyszłość polityczna, i Dirk Nell, dowódca dywizjonu południowoafrykańskiego, powiedział, że jeżeli tak, no to niech Churchill sam ryzykuje własnym życiem dla politycznej przyszłości własnej czy własnej partii, a nie oczekuje tego od ochotników z południowej Afryki. No ale oczywiście jaki rozkaz padł, taki musiał być wykonany. W związku z czym samoloty zostały wyposażone zamiast ładunku bombowego w specjalne zasobniki i w zasobnikach tych było generalnie wszystko to, co mogło być potrzebne państwu podziemnemu, czyli przede wszystkim pistolety maszynowe, granatniki, granaty, materiały wybuchowe, środki łączności, również leki, środki opatrunkowe i wszystko inne, co mogło okazać się niezbędne. Na niektórych zasobnikach, tam widzimy, jest nawet zaznaczone taka dedykacja, że jest to pomoc dla powstańczej Warszawy i kiedy te zasobniki były pakowane, to każdy dosłownie cal wykorzystywano, żeby jeszcze gdzieś wepchnąć, a to parę skarpetek, a to paczkę papierosów, a to tabliczkę czekolady, wszystko, co tylko mogło być potrzebne w Warszawie, gdzie oczywiście był niedostatek i panowała wielka bieda, nie tylko jeżeli chodzi o samo wyposażenie. Zasobniki miały być zrzucane z wysokości rzędu 140-150 metrów, zatem miały specjalne spadochrony na wierzchu, które od razu się otwierały i spowalniały opadanie takiego zasobnika. Natomiast z drugiej strony jest taka półsferyczna, nawiercana metalowa konstrukcja, która miała się zgnieść, żeby ochronić przy upadku gdzieś na dach, na budynek czy na kostkę brukową zawartość tego zasobnika. Tutaj widzimy Halifaxa, który ma zamontowane 15 takich zasobników. Samoloty, które wykorzystywano, to były Liberatory i Halifaxy. Mówię o okresie Powstania Warszawskiego. Zabierały one od 12 do 15 tego typu zasobników. Załogę Liberatora normalnie stanowiło nawet 11 lotników. Dla potrzeb tych misji, kiedy brakowało załóg, te załogi były redukowane. Samoloty często nie miały pełnego uzbrojenia defensywnego, nie miały dziobowej wieżyczki, a na przykład role bombardiera i nawigatora, które były zwykle dla 2 osób, były połączone w jedną i była taka funkcja obserwatora. Trasa wyglądała w taki sposób, że samoloty musiały latać z Celone albo z Brindisi na południu Włoch nad Warszawę. Nie mogły one nigdzie w obrębie Warszawy lądować, dlatego że
Jedna strona Wisły była zajęta przez Niemców, druga przez Armię Czerwoną. Armia Czerwona nie zgodziła się na lądowanie samolotów alianckich na ich terenie, w związku z czym misja musiała wyglądać tak, że samoloty musiały pokonać tę trasę w dwie strony. Tutaj trasa jest narysowana w taki sposób symboliczny, po prostej. Ona tak czy inaczej miała około 1500-1700 km w jedną stronę, prowadziła nad 7 krajami, lot trwał około 10 godzin i samoloty musiały wybierać sobie trasę samemu. To działało tak, jakby to była jednostka specjalna. Samoloty startowały w dużych odstępach czasu i kluczyły nad 7 krajami, ale tak czy inaczej 80% tej trasy przebiegało nad terenem wroga. Szczególnie niebezpieczna była w okolicach środkowych Węgier bardzo intensywna obrona przeciwlotnicza. W momencie przekraczania granicy czechosłowacko-polskiej, wedle oczywiście granic przedwojennych, samoloty musiały wznieść się na prawie 4000 metrów nad Tatrami. Tam często chmury zalegały na tyle nisko, że ten fragment trasy był pokonywany w oparciu o astronawigację. Między Bochnią, Tarnowem a Krakowem były niezwykle skuteczne jednostki niemieckich nocnych myśliwców, no i sam zrzut oznaczał zejście nad płonące miasto, również bronione przez artylerię przeciwlotniczą na wysokość 100 kilkudziesięciu metrów, a później trzeba było jeszcze tę samą trasę pokonać w drugą stronę. Niemcy mogli poszczycić się niezwykle skuteczną taktyką obrony przeciwlotniczej i myśliwskiej, jeżeli chodzi o działania nocne. Mieli rozwiniętą sieć radarów. Tutaj widzimy typowe radary. Ten prostokątny to jest radar typu Freya, ten półsferyczny to jest Würzburg-Riese. I opracowano taką technikę, że kiedy te radary wykryły zbliżający się aliancki bombowiec, pozycja była przekazywana do ogromnych baterii reflektorów przeciwlotniczych, które oświetlały bombowiec i pilot myśliwca, który czaił się w ciemności, widział, gdzie te reflektory rozbłysły i tam bombowiec przechwytywał i to się nazywało Henaja, czyli Helle Nachtjagd, jasna walka nocna. Ale była również druga forma, że radary, tutaj przykład też jest radaru umieszczonego na pociągu, bo takie coś też Niemcy stosowali, aczkolwiek to była tylko stacja, która była przewożona w różne miejsca. On nie mógł śledzić samolotu w czasie jazdy. Kilkanaście godzin trwało rozłożenie takiej stacji radarowej i kiedy stacja radarowa wychwyciła, że zbliża się aliancki bombowiec, sygnał był przekazywany do myśliwca, który już miał radar sam na swoim pokładzie. Dzięki temu nie było to związane z rejonem, gdzie były stanowiska reflektorów przeciwlotniczych i ta taktyka nazywała się Dunaja, czyli Dunkele Nachtjagd, ciemna walka nocna. Obrona defensywna bombowca to były oczywiście karabiny, browningi. Tutaj widzimy zdjęcie tylnej wieżyczki z Liberatora. Strzelec pokładowy musiał cały czas w tej wieżyczce, mimo że siedział skulony w jednej pozycji, niemalże tam zamarzał, ruszać nią z lewa do prawa po to, żeby światło księżyca odbijało się w tym płaskim pancernym oszkleniu, bo dzięki temu pilot myśliwca, który ścigał bombowiec, wiedział, że strzelec czuwa i że jednak ten atak może nie będzie z pełnego zaskoczenia. Natomiast to, co zaskakiwało lotników naszych, to było uzbrojenie niemieckie, tak zwane Schräge-Musik. Było to uzbrojenie, które montowano w samolocie w taki sposób, jak tu widać na zdjęciu, czyli 2, 4, a czasem nawet 6 działek było umieszczonych tak, że strzelały one pionowo do góry. Wówczas taki myśliwiec podlatywał pod bombowiec, będąc cały czas w martwym polu widzenia załogi bombowca i otwierał do niego ogień spod spodu. Tutaj to jest pokazane tak, żeby było mniej więcej widać, o co chodzi. W rzeczywistości ta odległość wynosiła około 300 metrów i wówczas samolot bombowy nie miał żadnej broni, którą mógł atakować myśliwiec znajdujący się pod nim. A w momencie, w którym Niemcy wprowadzili 30 mm działka, to tutaj widać na poligonie testowe trafienie pociskiem 30 mm w Spitfire'a. 5 takich trafień i latająca forteca nie leciała prosto, potrafiły wystarczyć 4 takie trafienia, żeby Liberator był zestrzelony. A do tego jeszcze Niemcy byli już na późnym etapie wojny, brakowało im pilotów, nazwijmy to frontowych, więc wykorzystywali niezwykle doświadczonych lotników. Jeden z najsłynniejszych, którzy latali w rejonie Krakowa, to był Gustav Franchi. To był pilot, który przez całą wojnę był instruktorem nocnego strzelania i w końcowych latach wojny go przeniesiono do działań frontowych, zatem mógł pokazać, jak się robi to, czego uczył przez całą wojnę. Był najskuteczniejszym pilotem nocnym na wschodnim froncie. Luftwaffe uzyskał 56 zestrzeleń, z czego 7 to były samoloty niosące pomoc dla Powstania Warszawskiego, w tym 3 zestrzelił za jednym razem.
Piloci aliancy dostawali mapę Warszawy, która wyglądała w taki sposób. Na Warszawę zawsze nadlatywało się od południa i były 4 charakterystyczne mosty. Przy odpowiednim moście trzeba było wykonać zakręt, głównie na Warszawę lewobrzeżną i tam dokonać zrzutu. Oni mówili, że to jest niemalże dostawa pod konkretny adres w mieście. Sytuacja taktyczna bardzo się zmieniała, więc na ile ta mapa była aktualizowana, no to na tyle to robiono, ale też oczywiście nie zawsze udało się miejsce zrzutu zlokalizować i zasobniki zrzucić tam, gdzie było trzeba. Miejscami zrzutowymi były generalnie głównie place, zatem jakoś tam dające się z powietrza zidentyfikować elementy miejskiej tkanki. Sama Warszawa robiła niezwykle przygnębiające wrażenie. Kilkaset kilometrów na południe już było widać łunę płonącego miasta na horyzoncie i można było lecieć prosto na cel zrzutu. Bombowce schodząc nad Warszawę leciały tak nisko, że światła reflektorów krzyżowały się nad samolotami. Pociski artylerii przeciwlotniczej również latały nad samolotami, dlatego że nie dało się tak nisko opuścić lufy dział, żeby w te bombowce trafiać. Mamy nawet przykład zachowanego jednego ze śmigieł Liberatora, który został później zestrzelony i w łopatę tego śmigła jest wbity nabój z ręcznej broni. To był lot z otwartym podwoziem na wypuszczonych klapach z minimalną prędkością. Dym pożarów wypełniał kabiny i lotnicy naprawdę wspominają, że wrażenie było takie, jakbyśmy patrzyli z nieba na palące się ognisko i wśród tego niezwykle trudno było znaleźć konkretne miejsce, gdzie musiał być dokonany zrzut. Sam zrzut wyglądał w ten sposób. Mamy tutaj spadochrony rozkładające się nad Warszawą. Widać poniżej układ charakterystyczny ulic Żoliborza. Natomiast z drugiej strony jest jedyne znane mi zdjęcie autentyczne z okresu Powstania Warszawskiego, gdzie widać płonące miasto i odbijające się światło pożarów w spadochronie z zasobnikiem z pomocą. Tutaj mamy powstańców, którzy podjęli spadochrony, czasami bezpośrednio, czasami po walce z Niemcami. Dopisali oni do swojej piosenki kolejną zwrotkę tytułową dla mojego dzisiejszego wystąpienia. Więc przylecieli nocni desanci, na miasto spadła niejedna paka, już są granaty i rozpylacze i bledną szkopy na widok AK. Widzimy tutaj piaty, steny, uzbrojenie, którym później powstańcy walczyli z Niemcami. Natomiast nie był to koniec misji, dlatego że bombowce musiały jeszcze wrócić. Często ten powrót był dramatyczny, często ten powrót oznaczał ostatnią misję załogi. Nie udało się dotrzeć do celu, czy to z powodu zestrzelenia, czy to z powodu takiego, że na przykład niektóre samoloty rozbijały się po drodze z braku paliwa. Tutaj widzimy ilustrację Liberatora polskiej załogi, kapitana Szostaka, a tutaj widzimy zdjęcie, gdzie ten orzeł atakujący swastykę namalowany na burcie kadłuba już został znaleziony niestety na wraku zestrzelonego samolotu. To, co się działo na ziemi, to jest osobna historia. Tutaj zresztą ten sam Liberator jest zrekonstruowany w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlatego, że w momencie, w którym samolot był trafiony, był zestrzelony, czasami załodze udało się ten samolot opuścić. Ale nawet jeżeli Liberatora nie było łatwo opuścić, Liberator nie miał drzwi. Wyskakiwało się albo przez wnękę przedniego podwozia, albo przez otwarte komory bombowe, w tym momencie już puste. W momencie, kiedy lotnicy wyskakiwali, znajdowali się na kompletnie obcym terenie, gdzie nie znali języka, gdzie mogli być znalezieni przez Niemców, gdzie musieli być ukrywani przez partyzantów, często oparzeni, często ranni, a nawet jeśli załoga zdołała w kilkadziesiąt sekund opuścić lecący samolot, no to byli oni w takim rozproszeniu, że już siebie nawzajem mogli nie odnaleźć, a niejednokrotnie doszło do tego, że samolot eksplodował w powietrzu albo zaatakowany przez szeregę muzyk, w ogóle nie było wiadomo, co się stało i lotnicy zginęli. Często się zdarzało, że lotnicy ci byli przez Polaków przechwyceni, opatrzeni. W niektórych przypadkach nawet zorganizowano im pogrzeby z trumnami, z mszą, z krzyżami, z salwą honorową ze strony partyzantów. I te konkretne historie są opisane przez Wojciecha Krajewskiego w takiej serii książek, które on pisze i to są niezwykle cenne publikacje, bo one są oparte na zeznaniach świadków, którzy widzieli te wydarzenia. Materiały do tych książek były zbierane przez 30 lat, natomiast są to publikacje dość niskonakładowe. Tutaj mam takie książki właśnie o samolocie zestrzelonym nad Ostrowem koło Krakowa, a druga książka o samolocie zestrzelonym w Lubożycy. Te książki chciałbym tutaj po wystąpieniu przekazać na ręce organizatorów konferencji, żeby trafiły do Biblioteki Państwa Uczelni, żeby również można było więcej szczegółów na ten temat, jeśli kogoś tym zainteresuje, poznać. Oczywiście w Polsce wtedy była ogromna bieda, zatem wszystko, co się dało z takich samolotów odzyskać, odzyskiwano. Do tej pory można znaleźć fragmenty blach gdzieś na wyposażeniu jakiejś stodoły, jako element dachu, jako element jakiejś budy. One są sygnowane nazwą stopu, z którego były zrobione bombowce Alclad. Jeżeli takie coś znajdziemy, w tym roku też się kilka takich udało odnaleźć, można ustalić, z którego samolotu to pochodzi. Natomiast najcenniejsza rzecz dla Polaków to były zasobniki tlenowe. 24 takie zbiorniki miał Liberator. Można je było przekroić
przekroić w poprzek, wzdłuż, zrobić wiadro, zrobić koryto, zrobić zbiornik do kiszenia ogórków. Do tej pory wielu ludzi ma na wyposażeniu swoich gospodarstw takie wiadra i nawet za duże pieniądze nie chcą ich oddać, bo powiedzą, że się zamienią, jak damy im drugie wiadro, które wytrzyma 90 lat. Także takie relikty czasami jeszcze można w różnych miejscach spotkać. Proszę Państwa, oprócz tego, że te zrzuty były dokonywane w nocy, tak jak tutaj powiedziałem, były też inne misje, o których za chwilkę 2 słowa powiem. Pytanie jest takie, czy było warto. Nie chcę tutaj, też nie mając wiele czasu, roztrząsać, czy te misje były warte tego, żeby je realizować, czy nie, dlatego że oczywiście z punktu widzenia znaczenia militarnego dla całości wojny to niczego nie zmieniło. Natomiast każdy z tych lotników, którego tu widzimy, w tym również każdy z tych lotników, którzy pochodzili z krajów Kanady, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Belgii, Australii, z południowej Afryki. Tą misję, którą miał wykonać, wykonywał najlepiej jak mógł, często za cenę własnego życia. I dla tego lotnika, który siedział w kabinie Liberatora, tak naprawdę czy on wykonywał zrzut, który nic nie zmieni, czy on byłby częścią operacji, która byłaby kluczowa dla przebiegu wojny, nie było to dla niego różnicy. Oni to wszystko robili najlepiej jak potrafili. I w czasie powstania warszawskiego samego, w czasie 198 lotów, stracono 35 samolotów, żeby zrzucić zasobniki, których Armia Krajowa przejęła 514. Oprócz tego jeszcze należy się uczciwie powiedzieć, że ze strony lotnictwa sowieckiego na Polikarpowach II dokonywano również zrzutów, przy czym tam była taktyka taka, że zrzuty były robione bez spadochronów. W związku z czym to, co było w zasobnikach, zwykle ulegało zniszczeniu, natomiast oni również takim Polikarpowem jest w dokumentach, że zrzucili armatkę 45 mm przeciwpancerną, która waży 1200 kg i ma 6 metrów. Więc nie wiem, jak to było dokonane. Natomiast pewna forma zrzutów również była. Część z tych rzeczy udało się powstańcom wykorzystać. Ze strony sowieckiej stracono 4 samoloty i 5 lotników, w tym również tam byli lotnicy polskiego pochodzenia. Natomiast finalnym aktem była operacja 8 Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych, kiedy wysłano 110 latających fortec nad Warszawę i te 110 latających fortec dokonało zrzutu, ale był to zrzut z wysokości 5 kilometrów. Wtedy w posiadaniu, można powiedzieć, pod panowaniem powstańców było tylko 15% powierzchni miasta, zatem z 1250 zasobników Armia Krajowa podjęła tylko 260, natomiast ze 110 latających fortec stracono 3. Chciałoby się powiedzieć znowu, że tylko 3, ale znowu każda forteca to 10 ludzi. Czyjś ojciec, czyjś syn, czyjś brat, którzy w ogóle by nie musieli zginąć, gdyby nie było wojny. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o mnie, to też uczestniczę w różnych uroczystościach, które upamiętniają tych lotników. Część tego, co działo się teraz z okazji 80. rocznicy, będzie częścią filmu, który będzie na kanale Zabytki Nieba razem z nagraniem, które tutaj teraz powstaje. Również na tym kanale jest inny film o zrzutach, również tam jest historia bombowców, które brały udział, jest szczegółowy film o Liberatorze, więc chciałbym Państwa tam zaprosić. Natomiast kończąc, niestety, ostatnia zwrotka powstańczej piosenki to było, że smutna stolica i wypalona straszy z daleka jak mara jaka, lecz jest świadectwem po całe wieki dla bohaterstwa chłopaków z AK. I pamiętamy o tym, że powstanie warszawskie kosztowało życie 16 000 powstańców, ponad 200 000 cywili, ale również, że w całym okresie pomocy dla okupowanej Polski lotnictwo alianckie straciło 61 samolotów i życie za pomoc dla okupowanej naszej ojczyzny poniosło 283 lotników. Wiem, że nagradzamy zawsze brawami wystąpienia na konferencji, ale też nie bez wzruszenia chciałbym poprosić, żeby teraz tymi brawami uczcić pamięć tych lotników. Dziękuję.